Kolejna kwestia. Kontakt i kontrola. Kontakt podstawowy ma miejsce na przedramieniu. Czasem on może się zdarzyć gdzie indziej. Mogę również oddziaływać dłonią, czy to na ręce, czy na ciało przeciwnika, ale to uzupełniająco przez chwilę. Natomiast najbardziej podstawowy kontakt ma miejsce na przedramieniu. Nie dłonie, nie na garstki, jak to się często widuje, ale przedramieniu. Ponieważ nasze Tway Show odnosi się do sytuacji pełnokontaktowej walki Sun Show, szybkiej, gwałtownej, gdy przeciwnik mocno, gwałtownie seriami atakuje i wówczas nie ma miejsca na to, żeby delikatny kontakt łapać na dłoniach czy na garstkach. Też w niektórych sytuacjach ten kontakt tam nastąpi i dłonie też się wykorzysta, ale najczęściej będzie dochodziło do zderzeń przy pomocy przedramion. W związku z tym niekiedy widzi się takie wyjaśnienie relacji Tway Show do Sun Show, gdzie jeden z przeciwników uderza, a drugi klepie dłońmi. Zademonstrujmy. Coś takiego podczas pokazu może się udać. Może się udać w sytuacji, gdy przeciwnik nie uderza z pełną siłą, gdy sparring odbywa się w lekkim kontakcie. Więc trzeba pamiętać, Tway Show podporządkowane jest Sun Show. Sun Show w lekkim kontakcie jest przygotowaniem do Sun Show pełnokontaktowego i o tym musimy wiedzieć, żeby nie nabierać przekonania, że to, co w lekkim kontakcie nam się uda się w kontakcie pełnym. Teraz zaatakuj mnie seriami naprawdę mocno. Tutaj akurat nie doszło w zasadzie do kontaktu ramion, wystarczyły uniki, więc spróbujemy jeszcze raz. O! I tutaj mieliśmy sytuację, gdy nastąpiło zderzenie pod pewnym kątem przedramion. Nasze Tway Show przede wszystkim do takich sytuacji się odnosi. Przy czym w wolnej walce, w Sun Show, te sytuacje trwają ułamki sekundy. Podczas Tway Show my zachowujemy przez dłuższy czas kontakt, wykonujemy różne krążenia, różne są kąty, z różnymi pozycjami pracujemy, po to, żeby w sytuacji stosunkowo prostej móc to wszystko przepracować i zrozumieć. Natomiast jest to tylko pewien etap, przygotowanie do tych umiejętności, które w walce będziemy stosować w ułamku sekundy. Czyli są takie maksymy często w Ichłam powtarzane, jak w momencie kontaktu następuje emisja sił. To jest właśnie to krótkie zderzenie, krótki moment. Oczywiście ten kontakt może też nastąpić gdzieś przy pomocy innych części ciała. Natomiast my zaczynamy od rąk, od przedramion
żeby w stosunkowo prostej sytuacji przez pewien czas móc nad podstawami popracować, zrozumieć pewne rzeczy. Gdy w tym ograniczonym zakresie po pierwsze zaczynamy to rozumieć, po drugie jesteśmy w stanie to przećwiczyć, rozwinąć te umiejętności, wówczas rozszerzamy to na inne części ciała i wtedy zastosowanie ma też słynna maksyma w chińskich sztukach walki, że całe ciało jest pięścią. Każda część może być użyta. Natomiast na początku nauki dobrze jest skupić się na jakimś fragmencie, żeby lepiej pewne rzeczy móc zrozumieć i opanować, zanim będziemy chcieli je jakby rozszerzyć. Ponadto też w Ichuan stosuje się często taką maksymę, jedno z powiedzeń twórcy Ichuan, Wang Xiangjai, że istotne zmiany mają miejsce na przestrzeni jednego cala. Krótki czas, krótki dystans i my powinniśmy być w stanie tam zareagować prawidłowo i również zareagować w bardzo krótkim czasie na zmiany, które wówczas następują. W naszych podstawowych ćwiczeniach, nawet Zhan Zhuang, wykonujemy coś, co nazywamy Moli. Bardzo krótkie, bardzo subtelne ruchy, także obserwatorowi może się wydawać, że to jest ćwiczenie pozycyjne, tak naprawdę jest to ćwiczenie subtelnego ruchu, na początku prostego, później coraz bardziej złożonego. Tam właśnie zaczynamy pracować nad rozwojem tego typu umiejętności, które mają zastosowanie w podobnych sytuacjach. Dobrze. Stamtąd uderzasz, następuje uderzenie. Dochodzi do kontaktu. Zwróćmy uwagę, że stosuję tak zwaną skośną płaszczyznę. Moje przedramię jest ustawione skośnie. Dzięki temu mogę wykorzystać te umiejętności, o których mówiliśmy. Czyli nie po prostu on uderza, ale uderza właśnie w moim kierunku. No właśnie. On uderza, ja uderzam i po prostu wyłącznie wymiana uderzeń, ale uderza, ale równocześnie stosuje pewien taki klin, który się wbija. Jeżeli uderzenie nie dojdzie, może to będzie emisja siły. Jeżeli jego pozycja jest zbyt mocna, krótki ruch, przekierowanie, zmienić ryzyko siły, znów mogę uderzyć, znów mogę przejść do jakiejś innej akcji. To są właśnie te rzeczy, nad którymi pracujemy i nasze Tway Show do tego właśnie ma prowadzić. Z jednej strony ważne są te wyjaśnienia dla osób uprawiających systemy, w których występują ćwiczenia typu Tway Show, ponieważ często bywa tak, że w niektórych szkołach ćwiczy się Tway Show, natomiast nie przychodzi się do Sun Show, więc nie ma świadomości tego, co jest dalej i jak to jest powiązane. Z drugiej strony również te wyjaśnienia mogą być istotne dla osób, które uprawiają systemy, w których Tway Show nie ma. W związku z tym oni już zupełnie nie rozumieją. Trudno jest im sobie uświadomić, jakie to ma znaczenie i że to może mieć zastosowanie. Oczywiście to, co pokazywaliśmy, wysuń rękę, jeżeli przeciwnik uderza, ja po prostu uderzam tylko, do tego typu sytuacji nie będzie dochodziło. Natomiast przy uderzaniu z zachowaniem tak zwanej skośnej płaszczyzny, dobra, wycofaj rękę i uderzam. Moja akcja wpływa na jego rany, przekierowuje je. Z tej sytuacji mogę przejść do
czegoś innego. Oczywiście w jakimś stopniu takie oddziaływanie przy zderzaniu się ramion występuje nawet w boksie, z tym, że tam to nie jest podkreślane. A u nas ten dział jest rozwinięty i tego typu akcje służą nie tylko przy kierowaniu ręki przeciwnika, ale również w wpłynięciu na równowagę przeciwnika, tak żeby doprowadzić do sytuacji, gdy przez ułamek sekundy choćby łatwiej nam jest kontynuować nasze działania, uderzanie, czy obalanie, czy odrzucanie przeciwnika, wrzucanie na przeszkodę, czy wyrzucanie z pola pojedynku, jeżeli mówimy o sparingu, czy o zawodach. Należy też omówić kwestię utraty kontaktu, zrywania kontaktu. Tway Show przygotowuje do sytuacji Sun Show, gdzie kontakt może zaistnieć, kontakt może być za chwilę zerwany, kontakt może trwać ułamek sekundy. Natomiast w Tway Show pracujemy nad różnymi sytuacjami, gdy kontakt trwa dłużej, jest utrzymywany. Więc zrywanie kontaktu podczas Tway Show jest niedozwolone, więc jeżeli będziemy odbywali pojedynek Tway Show w miejscu, w pewnym momencie jakiś pan zabiorę rękę, żeby wykonać kolejną akcję, to przeciwnik otrzyma punkt, ponieważ ja zrobiłem coś, co jest zupełnie sprzeczne z podstawowymi zasadami treningu i współzawodnictwa w Tway Show. Czy to będzie zabranie ręki do tyłu, żeby za chwilę znów zaatakować, czy w bok, czy do góry, czy do dołu, tego nie wolno mi robić. Natomiast czasem nieporozumienia budzi kwestia tak. Ja tutaj niby zerwałem kontakt, natomiast nie było to niewłaściwe zerwanie kontaktu. Czyli kiedy zerwanie kontaktu jest uprawnione? Jeżeli przeciwnik traci kontrolę, jego ręka gdzieś tam ucieka, wówczas ja mogę bezpośrednio na jego ciało wejść. Absurdem byłoby wówczas niepotrzebne podążanie za jego ręką. Jeżeli ja doprowadzę do takiej sytuacji, że wykonuję tutaj jakąś emisję siły, wykonuję sztywność przeciwnika, on traci uwagę, pochyla się, jego ręce odpadają, też ja nie muszę podążać za jego rękoma. To nie ja tutaj zerwałem kontakt. Ja spowodowałem, że to on zrywa kontakt. Więc w związku z tym ja tutaj za zrywanie kontaktu nie mogę zostać ukarany. Ja zrobiłem coś jak najbardziej, co jest pożądane. Czy podobna sytuacja, wychylamy przeciwnika, doprowadzamy do sytuacji, gdy jego ciało jest odwrócone, też nie podążam gdzieś tam za jego ręką, tylko odrzuciłem jego ręce, wszystko jest w porządku. Ja nie zerwałem kontaktu, tylko odrzuciłem jego ręce, spowodowałem, że on utracił kontakt i mogę bezpośrednio wówczas oddziaływać na jego ciało. Przy czym też pewien rodzaj kontroli muszę zachować. Czyli załóżmy, że sytuacja jest taka, że tutaj wychwiałem, bo jego ręce opadają troszkę i tutaj go próbuję pchać. Ale powiedzmy, że on ma mocną pozycję i nie udało mi się go wypchnąć. Ale ja tutaj ja tutaj również w takiej sytuacji na pewien czas utraciłem kontrolę, ponieważ on oczywiście nie uderzamy, ale mamy to świadomość, że w takiej sytuacji on mógłby przejść do uderzeń, podczas gdy moje ręce są tutaj zajęte nieproduktywnym pchaniem. Więc jeżeli zrobię zrobię coś takiego, odrzucę przeciwnika, ok, wszystko w porządku. Nie udało mi się go odrzucić, to nie powinienem tutaj pchać, z tym, że w tej sytuacji twoje ręce się tutaj uniosły i kontakt był znów przywrócony, więc tutaj jest inna sytuacja. Ja nie mogę zostać ukarany, bo
chociaż tutaj mam dłonie, to mam kontakt na przedramionach, więc zademonstruj, że twoje ręce odpadły, żeby doszło do sytuacji, gdy ja mogę być ukarany za to całe. Zatem, ręce jego odrzuciłem, tutaj próbuję pchać, nie ma kontaktu na przedramionach, więc tutaj również błąd jest po mojej stronie, problem jest po mojej stronie. Jeśli jego ręce odpadły, to ja też robię coś, czego nie powinienem robić, ponieważ jego ręce mi zagrażają. W związku z tym, jeżeli dojdzie do tego i nie mogę go przepchnąć, to natychmiast ręce muszą wracać do sytuacji kontroli przedramion, zanim przejdę do następnej akcji. Powinniśmy zachować pewną podstawową kontrolę ramion przeciwnika. To jest związane nie tylko z kwestią rozluźnienia napięcia, ale także odpowiedniego ustawienia, czyli skośnej płaszczyzny, czyli to, co ma później również istotne znaczenie w sam szok. Zatem, na przykład w tej podstawowej pozycji, w tej chwili z obydwu stron mamy pewną kontrolę. Jeżeli w ten sposób przejdę do atakowania ciała przeciwnika, to tracę kontrolę. Oczywiście w swobodnych sytuacjach, w swobodnej walce nie trzymamy się zasady zachowania kontroli dokładnie w takiej samej podstawowej formie, a to jest po prostu pewien etap wprowadzenia do rozumienia tej idei. Kiedy mamy lepszą kontrolę nad rękoma przeciwnika, kiedy ta kontrola się pogarsza. Żeby to zrozumieć, żeby to zagadnienie opanować, zaczynamy w Twój show od sytuacji takiej prostej, modelowej. W związku z tym, jeżeli na przykład mówimy o kwestii zrywania kontaktu, jeżeli przeciwnik traci kontrolę, ja jako projekt, a jednocześnie mogę tutaj wejść, ja w tym momencie nie zerwałem kontaktu, żeby byłem jak najbardziej prawidłowo. Więc jeżeli on nieustannie tą kontrolę traci, ja jestem w stanie wchodzić na jego ciało, w tym przypadku pchnięciami, to znaczy, że on tutaj nie ma tej umiejętności i z tego tytułu ja mogę uzyskać punkt. Natomiast jeżeli będę się opierał przy tym, żeby wchodzić w taki sposób, gdzie tak naprawdę to ja jednocześnie wchodząc tracę kontrolę, oczywiście nie jest to działanie właściwe i za to ja mogę być ukarany w takiej formie, że to przeciwnik uzyska